Zobaczcie, jak wygląda pięknie na dworze, a więc opłaca się jeszcze zrobić sobie takie skarpetki, bo zima długa. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Mamy styczeń, zimno na dworze, jest zima jeszcze, mamy minus i pomyślałam sobie, że zrobię Wam jeszcze raz skarpetkę na drutach, ale bez pięty. Tutaj mam skarpetkę z piętą robioną, wrabiana pięta na 5 drutach. Tutaj jest skarpetka moja, którą Wam ostatnio robiłam. Jest to skarpetka robiona z piętą na 2 drutach. Tutaj jest szywane i tutaj szyte jest po środku. Ta sama długość. Dzisiaj Wam pokażę skarpetkę bez pięty z tym wzorem, który Wam podałam ostatnio. Proszę zobaczyć, on się również nadaje na skarpetki, na ściągacze, ale również na wszystkie robótki. Jak robimy taką skarpetkę? A więc zaczynamy od ściągacza. To, co idzie tutaj na nogę, ta część. Potem podrabiamy kawałeczek tutaj, ten, co idzie na piętę, odtąd do pięty tu się zawsze robi ze 3-4 cm, tutaj, tą część, bo jakbyśmy tego nie zrobili tu, to by była skarpetka za krótka, a tu musimy zostawić tą część, zrobić troszeczkę dłuższą, ponieważ tu idzie na tą piętę, a więc podrabiamy ze 4-5 cm tutaj, z tym gładkim wzorem, do tego zgięcia jakby i dopiero teraz tu podrabiamy do palców tą długość dowolną stopy, czyli może być 15 cm, może być 10, zależy czy dla dziecka, czy dla dorosłej osoby, ale to musicie wiedzieć, że tu podrabiacie również z 4, 3, 4, 5, 6 cm, zależy dla kogoś zrobiona ta skarpetka. A więc tak, proszę zobaczyć. I jeszcze raz. Tu jest ten ściągacz. Tutaj jest podrobiona ta długość tej skarpetki, co się zawija. A tu robicie pod palce. I zakończacie tu, gdzie palce zakończamy, zszywamy i jest ta sama długość skarpetki. A jak ubierzecie sobie, to pięta wyrobi sobie tutaj tą piętę. Nie ma się co przejmować. Jeżeli ja ubieram rajstopy bez pięty, też mogę chodzić, a więc nie ma problemu. A Wam powiem, że będzie dużo, dużo cieplej. Możliwe, że ktoś chce sobie poćwiczyć, zacząć na drutach, a więc robimy taką prostą, tyle że musimy ją u góry zszyć. I tym razem ten szef przypadnie Wam z boku, a więc ubieracie sobie skarpetkę, a szef będzie z boku. Robię najpierw brzeg, podrabiam 2 razy w prawo, lewo, żeby tu ten brzeg był luźny i ten wzór się nazywa francuski, nadaje Wam właśnie tej elastyczności, bo jeżeli zrobicie skarpetkę i nie będzie luźna, to nie będziecie mogli ją tutaj włożyć, bo będzie Wam za ciasno. Może się tak zdarzyć, że, proszę zobaczyć, to są 2 takie same motki kupione, tej samej wełny, ale ona po drodze robiła się tutaj jasna, ta zrobiła się ciemna, a więc skarpetki będą różne. I zobaczcie, tutaj jest ciemna, tutaj jest troszeczkę jaśniejsza, a tutaj jest bardzo jasna. I możliwe, że ta druga skarpetka będzie bardzo jasna albo bardzo ciemna. Jeżeli robicie na przykład sweter taką cieniowaną nitką, to musimy wziąć 2 takie same motki. Taką skarpetkę można nosić również jesienią, na wiosnę, jeżeli jest zimno. Albo do łóżka sobie wziąć, jak komuś zimno w nogi. Teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię tą skarpetkę. I można powiedzieć, że jest to jedna z najprostszych skarpet robionych na drutach. Mam tutaj owczą wełnę. Na ciepłą skarpetę wełnianą by było mi za cienko. Chcę mieć troszeczkę grubszą, a więc składam
obie te nitki, 2 motki i proszę zobaczyć, mam już grubszą wełnę. Nabieram sobie troszeczkę na tą drugą stronę i zaczynam robić 36 oczek. Przez 2 palce tutaj sobie trzymam, 2 druty zawsze od góry ciągnę do dołu, tutaj za nitkę, gdzie kciuk, tutaj gdzie wskazujący palec za nitkę i przeciągam i spuszczam z kciuka. Mam 2 oczka zawsze za pierwszym razem. Teraz będzie już pojedyncze oczko. Raz, 2, 3, 3, 4 i tak robię 36 oczek. 36 oczek i troszeczkę nitki mi zostało, ale to nie przeszkadza, ponieważ ja już mogę sobie z góry zacząć szyć tą skarpetkę. Jeden drut wyciągam. Zaczynam robić teraz wzór oczka prawe. Pierwsze oczko zawsze ściągam, nic nie robię. Wbijam się w oczko, za nitkę zahaczam, przeciągam i ściągam. To są tak zwane oczka prawe. Podam Wam link pod spodem, ponieważ dzisiaj chodzi tylko i wyłącznie o zrobienie sobie tej skarpetki. Wbijam się, za nitkę przeciągam, ściągam. Nitka powinna być nawinięta, musi być naprężona, bo Wam będzie wtedy oczko, będzie Wam spadać z druta. A więc robię cały rząd teraz. Robię cały rząd do końca prawe oczka. Nitka podwójna na druty 4,5 do 5. Średnica druta. Po drugiej stronie również robię oczka prawe. I tak robię 2 razy. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. I dopiero zaczynam robić ten mój wzorek. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam, nic nie robię i znowu po tej stronie robię tylko i wyłącznie prawe oczka. Wbijam się za nitkę, przeciągam, ściągam. Tutaj mam lewe oczka, a więc te lewe oczka również robię jako prawe. Cały rząd do końca. Można tak zostawić już, ale ja zrobię jeszcze raz. Tam z powrotem, żeby było tak samo jak tu i wtedy ten brzeg będzie bardziej luźny. I ona się Wam tutaj będzie fajnie rozciągała. Przechodzę i robię już tutaj ten wzór. 2 prawe oczka, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe. Przekładam nitkę i dopiero ściągam. Robię 2 oczka prawe. Wbijam się w oczko, przekładam, ściągam, wbijam się w oczko, zahaczam za nitkę, przeciągam, ściągam. 2 prawe. Lewe, przekładam nitkę naprzód, wbijam się w oczko, zahaczam za nitkę, ściągam i jeszcze raz tak samo. Prawe, nitka z tej strony, wbijam się za nitkę, przeciągam, ściągam. Przekładam nitkę naprzód, raz, 2. Jak zrobić oczka prawe i lewe, pokażę Wam ekstra mój filmik, link podam do tego filmiku. I tak robię już ten cały rząd do końca. 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Przechodzę na drugą stronę, a na drugiej stronie powtarzam. Przekładam nitkę, to po to, żeby tutaj ten brzeg był bardzo ładny, przydatny do szycia i dopiero ściągam. I patrz, jakie mam oczka. 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe. A więc przekładam nitkę, robię lewe, lewe. Mam prawe, robię 2 razy prawe i tak robię ten drugi rząd do końca. Drugi rząd jest już zrobiony. Przekładam i
Jeszcze raz powtarzam tam i z powrotem te same oczka. Nitkę przekładam, ściągam. Mam prawe oczka 2, wbijam się za oczko, przeciągam, ściągam, powtarzam, gdzie oczka prawe, prawe, gdzie lewe, lewe. Przerobiłam 2 razy, tam z powrotem, te 2 oczka prawe, 2 lewe. Podam Wam również link do tego wzorku i teraz robię jakby drugą część tego wzoru, to są te splociki. I to będą te sploty. Tu, 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 tu. Przekładam nitkę, ściągam. Mam 2 oczka lewe, robię 2 oczka lewe, ponieważ w lewych oczkach nic się nie dzieje. Mam 2 oczka prawe, raz, 2. Wbijam się w jedno oczko, w drugie. Zahaczam za nitkę, przeciągam, nie ściągam. Wbijam się teraz w to pierwsze oczko, zahaczam za nitkę, przeciągam i dopiero ściągam to wszystko razem. I mam tutaj ten splot. I znowu 2 oczka lewe, mam 2 prawe, raz, 2, zahaczam za nitkę, przeciągam, mam oczko, pierwsze to oczko z tych 2, wbijam się, za nitkę zahaczam, przeciągam i ściągam już wszystko. I znowu 2 lewe. I tak idę do końca, a więc tu jest ten jeden rząd z tym wzorem, z tymi splotami. Po tej stronie będziemy robić cały czas, gdzie oczka prawe, prawe, lewe, lewe, prawe, prawe, lewe, lewe. Nic się nie zmienia po lewej stronie, tylko po prawej, przedniej. Mam 2 oczka prawe, a więc robię 2 prawe, 2 lewe. Cały rząd do końca. I zrobiłam splot. Po tej stronie przerobiłam drugi rząd, powtarzając. I teraz robię znowu tak, że powtarzam lewe, lewe, prawe, prawe, lewe, lewe, prawe, prawe, w tą stronę z powrotem i znowu robię te sploty. I tak podrabiam teraz na tą samą wysokość, co ta pierwsza skarpetka. Nitka jest cieniowana, a więc jak widzicie, ta jest niebieska więcej, a ta jest więcej brązowa, ale to nie przeszkadza. Odrobiłam już tą drugą skarpetkę na tą samą wysokość. Zaczynam zmieniać wzór na ten wzór gładki, którym robię całą skarpetę do końca. Pierwsze oczko przekładam, ściągam i teraz są 2 lewe oczka, wbijam się, robię prawe i drugie oczko lewe, robię oczko prawe. Mam prawe, a więc robię oczka prawe. Cały rząd już do końca. Dochodzę do końca, przekładam i teraz po tej drugiej stronie przekładam pierwsze oczko, ściągam i robię oczka lewe. Nitka zostaje z tej strony i robię oczka lewe cały czas do końca. Teraz robię już cały czas z jednej strony oczka prawe, a z drugiej strony oczka lewe. I teraz proszę zobaczyć. Ta skarpetka ma ściągacz na 16 cm. Od ściągacza tutaj do spuszczania, gdzie palce, 24 cm. I tu już zaczynam dzielić na pół i robię jedną stronę, spuszczam do końca i tutaj będę robiła tak samo. I teraz mierzę tą drugą stronę. Możemy również sobie przyłożyć. Muszą być 2 części takie same. Ściągacz 16,
od ściągacza mam 24 cm i teraz zaczynam dzielić już na pół. I robię teraz 18 oczek. 2, 3. Oczek zostają mi tutaj na drucie, a ja tutaj mam drugą połowę, 18 oczek i zaczynam już spuszczać oczka. Po 2 najpierw. Raz, 2. Za nitkę spuszczam. To oczko nakładam i jeszcze jeden raz, 2 oczka, przeciągam, spuszczam i mam już tu podzielone jakby na pół i tak samo będę robiła zaraz tą drugą część. Pierwsze oczko ściągam, teraz nie przerabiam i robię dalej do końca te prawe oczka. Na drugą stronę przekładam. I z drugiej strony robię tak samo. Raz, 2 oczka, za nitkę, przeciągam i nakładam. I znowu raz, 2, za nitkę, przeciągam i zostawiam już to oczko. Mogę nałożyć, ale będę musiała znowu go ściągnąć. I teraz robię po lewej stronie te oczka lewe do końca. Ta strona zostaje, a ja robię tą stronę, gdzie jest ta nitka. Czyli przekładam. Można tu zebrać sobie nagrawkę, jak Wam przeszkadzałoby, ale można również troszeczkę dalej posunąć i robimy dalej. Raz, 2 oczka, przerabiam, ściągam, 2 oczka i nakładam. I robię znowu prawe oczka. I tak będę spuszczać po 2 oczka z boku, ponieważ mam dużo oczek i chcę szybko zakończyć, a więc po 2 oczka. Raz, 2, za nitkę, przeciągam, ściągam i znowu nakładam. Raz, 2, za nitkę i z tej strony również. Raz, 2 i zostały 2 oczka, mogę na raz i zakończam. Zostawię troszeczkę nitki na zszycie. Wyciągam i tak to już wygląda ta część tu na palce i przez to tutaj Wam się zrobi ta Wasza długość stopy. Czyli nawijam troszeczkę nitki na palec i teraz przykładam, tak zostawiam tutaj ze 3-4 cm nitki i przykładam ją tutaj. Teraz wbijam się w jedno oczko, drugie oczko, za nitkę, przeciągam i ściągam. To oczko znowu nakładam. Gdyby Wam się poluzowało, to możecie tu naciągnąć. I jeszcze raz. Raz, 2, za nitkę, ściągam i nakładam. I mam już, proszę zobaczyć, pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam, robię cały rząd po tej lewej stronie, lewe oczka i robię tak samo jak tą drugą stronę, że po bokach po 2 oczka spuszczam i z drugiej strony również raz, 2 oczka, za nitkę, przeciągam, ściągam, nakładam i znowu raz, 2, za nitkę, przeciągam i trzymam już tu i robię dalej te prawe oczka. Robię do końca, żeby było tak samo jak tutaj. I teraz mam 4 oczka. Robię raz,
2 i to ostatnie również na raz i urywam nitkę, wyciągam i już mam również zakończone. Ściągacz, tutaj to do palców i tu na palce. Jak zszywać? Możemy zszywać szydełkiem po prawej stronie, po lewej stronie i ta metoda z szydełkiem można powiedzieć, że jest najlepsza, ponieważ możemy później sobie spróć tą wełnę i gdyby się na przykład pięta Wam przetarła, prujecie i robicie skarpetkę na nowo. A więc robótek ręcznych proszę nie wyrzucać, tylko pruć. I proszę zobaczyć, tutaj mamy 2 końce. Zbieramy szydełkiem z obu stronach na samej górze, zahaczamy i przeciągamy. I już mamy oczko. Idziemy dalej i bierzemy z brzegu 2 oczka z jednej strony, tu jedno, tu drugie i znowu zahaczamy, przeciągamy, mamy 2 oczka, za nitkę przeciągamy i już jest gotowe. I idziemy dalej, tak co pół centymetra. Wbijamy się, przeciągamy, za nitkę i już mamy dalej. I tak idę dalej. I znowu zbieram te 2 brzegi, za nitkę przeciągam i znowu. Proszę zobaczyć, szef macie tutaj na wierzchu i to jest prawa strona. Gdybyście chcieli mieć bez tego szwu, to zszywacie po lewej stronie, odwracacie i wtedy macie bez szwu. To jest jakby taka jedna metoda. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli Wam się coś tam dzieje w skarpecie, jest dziura, możecie dziurę zacerować, ale możecie również sobie spróć i tą metodą, proszę zobaczyć, idzie najszybciej. Prujecie i robicie skarpetkę sobie na nowo. Druga metoda to jest szycie jakby maszynowe. Wtedy bierzecie na lewą stronę, również 2 części razem. Tutaj jest nitka, dlatego dobrze jest nie zostawić kawałek nitki, ponieważ jak szyjecie, już nie będzie supełka, którego jak nie się obetnie, to może urwać się, może się popruć. Wbijamy się również tu w czubek, zbieramy i już mamy zebrane. Teraz idziemy z pół centymetra niżej, wbijamy się i do tyłu i do przodu i ściągamy troszeczkę i znowu do tyłu i do przodu na samym brzegu i idziemy dalej do tyłu i do przodu. I to macie tutaj z tym szwem po lewej stronie, a tutaj po prawej stronie macie już zszyte bez szwu. Rozprułam i teraz Wam pokażę tą trzecią metodę, można powiedzieć, taką szycia na okrążkę i jak to robimy. A więc mam nitkę, wbijam się również w czubek sam tej drugiej strony, żeby były również tutaj równe części i na okrążkę kładę tak, zbieram tutaj z brzegu tylko i wyłącznie te tutaj oczka, a więc co pół centymetra gdzieś mamy te oczka, zbieram i nakładam tak i idę dalej. I znowu z jednej strony 2 oczka i z drugiej strony 2 oczka. Zbieram i znowu kładę tak. I idę dalej.
2 oczka i tutaj 2 oczka. Zbieram i idę dalej. I znowu 2, 2. Idę dalej i znowu tutaj 2 i tutaj 2. Dlatego jest dobrze robić ten brzeg, żeby był tutaj warkocz tu. To wtedy dobrze się zbiera, dobrze widać. Widzicie? Tak już to wygląda. A więc praktycznie nie widać tego szycia po lewej stronie, a jak położycie na prawą stronę, również nie będzie widać. Możemy ściągnąć, widzicie? Mam tu i kładę nitkę tak i zbieram dalej. Z tej strony i z tej. I kładę tu i dalej. Raz, 2. W sumie to zszywanie to jest tylko jakby zbieranie tych oczek po obu stronach. I ściągam lekko. I tutaj też jest fajnie wtedy przy pruciu, można powiedzieć, lepiej jak tym wzorem maszynowym. I tak wygląda. Doszłam już do tej gładkiej strony i w tej gładkiej stronie robię tak samo, że zbieram z obu stron. Wbijam się tu, 2 oczka, tu 2 oczka i nic nie robię, tylko przekładam nitkę, kładę tu i znowu idę dalej. 2 oczka, 2 oczka. W sumie tylko zbieram, można powiedzieć. Przeciągam i ściągam. Doszłam już tutaj. Doszłam tutaj już do samego tutaj końca prawie. I tutaj będą palce. Oczywiście tutaj związałam nitkę, bo mi zabrakło. Łapiemy te 2 końce. Musimy zawsze sprawdzać, żeby było równo. Troszeczkę naciągać, żeby było równo. I szyjemy dalej. Jeden koniec, drugi i na okrążkę. I znowu jeden, drugi i zbieramy i ściągamy. Te nitki oczywiście wkładamy do środka. Tutaj mamy ten czubek i teraz idziemy w drugą stronę. I cały czas po prawej stronie szyję. Możemy również po lewej stronie szyć. I proszę zobaczyć, skarpetka jest już uszyta. Teraz wbijam się tu, przeprowadzę igłę na drugą stronę i na drugiej stronie podszyję sobie te końcówki, żeby było estetycznie. I teraz po tej stronie przyczepiam sobie te nitki i 2 razy przyszywam jakby. 2-3 razy i obcinam. I już tutaj nie ma. Teraz nawlekam tą nitkę i obcinam. I zobaczcie, skarpetka gotowa. Tak wygląda po lewej stronie. Szef będzie z boku. Przewracam na drugą stronę. Tak wygląda. Wywinąć, możemy sobie wywinąć, jak nam pasuje. Tutaj macie jedną skarpetkę, a tutaj macie drugą skarpetkę. Widzicie, skarpetki są prawie takie same. Ta jest troszeczkę krótsza.
ponieważ tu część tej skarpetki pójdzie na tą piętę. Noga sobie sama, stopa wyrobi tą piętę. A więc nie ma problemu. Zademonstruję zaraz, za momencik. Ubiorę się i pokażę Wam, jak wygląda na nodze ta skarpetka. Tak, proszę zobaczyć. Tutaj jest ten ściągacz tej skarpetki. Tutaj robiłam dłużej, 4-5 cm, żeby na to zgięcie napięte było. Zapraszam Was, kochani, do zrobienia sobie takiego poncho. Naprawdę bardzo ciepłe na zimę, na wiosnę, na jesień. I tutaj również, myślę, że widać, szef idzie tutaj z boku. Widzicie? Tu. I nic nie widać tego szwu. A więc i myślę, że skarpetki są ciepłe. Pięta Wam się sama wyrobi. Zrobię zdjęcie i już wkrótce na moim kanale. Zapraszam, kochani. Możliwe, że komuś z Was się przyda.